Panie Jacku, jak powinna wyglądać w praktyce prawdziwa agrowoltaika? W jaki sposób rozwiązania agro mogą jednocześnie wspierać samowystarczalną produkcję rolną i nie naruszać charakteru gleby? Znaczy, samo pytanie determinuje odpowiedź. Tak naprawdę agrofotowoltaika powinna być elementem wielu systemów, które w naturalny sposób wspierają zarówno produkcję rolną, jak i chronią glebę, jak i pozwalają w sposób ekologiczny i nowoczesny na przykład wykorzystać energię, która jest produkowana z agrofotowoltaiki na miejscu, czy to będzie robotyzacja, czy to będzie obieg wody, czy to będzie inny system wspierający rolnictwo. Wokół tego powinniśmy się poruszać, czyli tak naprawdę nie może agrofotowoltaika za daleko odbiegać od przede wszystkim rolnika i produkcji rolnej. Rozumiem. W takim razie czym się agrowoltaika czy agrofotowoltaika różni od tych systemów, tak, fotowoltaicznych na gruncie? Bo zazwyczaj one są przeciwstawiane. Jasne. Sens fotowoltaiki de facto na gruncie służy temu, żeby zmaksymalizować produkcję energii w danym miejscu, na danym areale. Natomiast agrofotowoltaika ma o wiele więcej elementów, które powinna wspierać i w których powinna być, tak? Więc jeżeli rozmawiamy o energii, jest ona jednym z wielu elementów. Pozostałe główne to na przykład zbiórka i retencja wody, to ochrona gleby w sposób przemyślany i w sposób adekwatny do upraw, prowadzone zacienienie, prowadzenie systemów, które dystrybuują tą wodę również na poziomie małych elementów, takich jak czujniki środowiskowe, wilgotności i takich działań, które mają na celu przede wszystkim produkcję rolną. Rozumiem. A co z glebą, charakterem gleby? Czy agrowoltaika, czy agrofotowoltaika prowadzi do jej degradacji? Czy są właśnie to cały montaż jest, tak, i produkcja jest tak przeprowadzana, rozumiem, że ta fotowoltaika nie niszczy gleby? W naszych projektach badawczych, które realizujemy, udało nam się rozwiązać wszystkie kluczowe problemy bądź też bariery, które sprawiały, że agrofotowoltaika albo nie była efektywna, albo była za droga, albo właśnie zbyt daleko idąco ingerowała w glebę. Więc jeżeli my mówimy o agrofotowoltaice w naszym rozumieniu, to przede wszystkim nie może ona trwale zmieniać charakteru upraw. Z naszej perspektywy betonowanie pola odpada, dlatego rozwiązaliśmy ten problem poprzez nietrwałe stalowe stopy fundamentowe, które możemy usunąć w bardzo łatwy sposób, a ich wbicie nie degraduje w żaden sposób gruntu. Również systemy, które są które są nad uprawami, powinny być łatwe w recyklingu. My używamy stali konstrukcyjnej, więc możemy w bardzo szybki i sprawny sposób, modułowy, bo taka jest zasada tej konstrukcji, w cudzysłowie rozebrać i pozostawić w tydzień bądź dwa pole w stanie nienaruszonym, taki jakie zastaliśmy. I rozumiem też glebę. I oczywiście w rozumieniu gleby. Dobrze, branża mówi o konieczności rozróżnienia agrofotowoltaiki od zwykłych farm PV, czyli takich fotowoltaicznych stawianych na gruncie, pod przykrywką właśnie agrofotowoltaiki. Jakie rozwiązania prawne byłyby Pana zdaniem najbardziej skuteczne, aby ograniczyć tego rodzaju inwestycje, które służą tylko do produkcji energii pod przykrywką agrofotowoltaiki? Tak, odnosząc się do poprzedniego pytania, tu właśnie mamy ten cel. Pierwszy, fotowoltaika ma maksymalizować zyski z produkcji energii. Natomiast agrofotowoltaika ma maksymalizować zyski z produkcji rolnej. To jest klucz. Jeżeli w sposób naturalny i logiczny ograniczymy produkcję energii, tak by jednocześnie produkować prąd, ale nie zakłócać produkcji rolnej w postaci wymogu maksymalnego zacienienia na poziomie 60, może maksymalnie 70%,
tak, rzucanego przez instalację i panele na górze, wówczas naturalnie nie będzie się opłacać, obchodzić systemu z punktu inwestycyjnego, natomiast z punktu widzenia produkcji rolnej i z punktu widzenia obiegu wody, bioróżnorodności nawet, czy też ochrony gleby, te elementy zestawione razem będą dawały racjonalny argument, żeby inwestować w agrofotowoltaikę i w produkcję rolną pod nią. Rozumiem, czyli także na przykład ograniczenie produkcji energii, o której Pan mówił, tak, z hektara, to też by to hamowało takie działania? Oczywiście żaden inwestor, jeżeli nie będzie musiał, nie ograniczy własnych zysków czy własnych wpływów w sposób tak diametralny. Jeżeli ograniczymy poziom produkcji energii z hektara do połowy, wówczas zwyczajnie nie będzie się opłacać instalować takich instalacji. Rozumiem, dziękuję. A jak OZE może przygotować nas nie tylko na wojnę, ale też na klęski naturalne, zmiany klimatu, jednym słowem zapewnić te bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, bo to jest możliwe? Oczywiście, no, przykład Ukrainy, tak, nam znany i bardzo bliski, pokazuje, że energetyka rozproszona w stanie wojny jest kluczowa. Tak? Jeżeli w oparciu o agrofotowoltaikę będziemy niezależni energetycznie, niezależni żywnościowo, niezależni w zasoby wodne, wówczas nie tylko będziemy mieli klimatyczne benefity, ale również w bezpieczeństwie. Jeżeli lokalna społeczność będzie mogła w stanie nie tylko zaspokoić potrzeby energetyczne, ale też żywnościowe i wodne, wówczas grupa takich elementów będzie alternatywą do systemu scentralizowanego, jaki mamy obecnie w naszym kraju. Rozumiem, czyli to energetyka rozproszona, którą daje nam agrowoltaika i plus bezpieczeństwo żywnościowe, to jest jak najbardziej do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Oczywiście, dziękuję pięknie.